Jest pewna wyspa, gdzie ogień drzemie tuż pod powierzchnią, kształtując surową naturę. Jest pewna wyspa, gdzie woda rzeźbi kaniony i lodowce, tworząc nowe krajobrazy. Jest pewna wyspa, której wiatr unosi pył i zapach siarki przez bezkresne pustkowia. A my chcieliśmy chłonąć ją wszystkimi zmysłami. Heavy pulse, dirty eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Zapraszamy Was na wspólną podróż po Islandii, która przyciąga każdego miłośnika natury. Będziemy przemierzać autem setki kilometrów, kąpać się w gorących źródłach, przemokniemy do suchej nitki, wejdziemy na lodowiec, zobaczymy wieloryby i niejeden wodospad. Nasza podróż obejmuje przejazd samochodem wokół kraju drogą numer 1 zwaną Ring Road, ale nie zabrakło też wjazdu w dziewicze wyżyny Islandii. Islandia to kraina, w której wulkaniczna aktywność jest częścią codzienności. Słynny wybuch wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 zakłócił ruch samolotowy w całej Europie. W ostatnich latach, od 2021 roku, nastąpiło wiele erupcji na półwyspie Reykjanes. Po 800 latach spokoju na tym półwyspie lawa wyszła na powierzchnię. Pierwsze wybuchy były spokojne, na tyle, że w pobliżu powstały szlaki turystyczne umożliwiające oglądanie żywiołu z bliska. Jednak niedawna erupcja pokazała prawdziwą siłę natury. Lawa zagroziła pobliskiej elektrowni, a mieszkańcy Grindaviku musieli zostać ewakuowani, gdy rozgrzane skały zaczęły wdzierać się do miasteczka. Na wyspę przybyliśmy w momencie między erupcjami wulkanów. Nie było nam dane zobaczyć nowo tworzonej ziemi, ale aktywności geotermalnych jest tu na tyle dużo, że pierwszego dnia zobaczyliśmy niejedno. Między innymi były to gejzery. To właśnie od jednego z gorących źródeł wyrzucających w powietrze wodę z parą wodną, gejzira, nazywa się na świecie gejzery. Choć gejzir i Strokór są uznawane za jedyne aktywne gejzery w Europie, to właśnie Strokór jest tu prawdziwą gwiazdą, gdyż wyrzuca wodę co 5-10 minut na wysokość 30 metrów. Ale nieoczekiwanie. I na nas. Deszcz. Cały mokry jestem. Patrz. Zrobiłam zakupiste zdjęcie. Ładne. No. Ale jak tutaj ta para odejdzie, to tak fajnie widać ten taki błękitny kolor, nie? Też coś takie, czy nie? Chcę, ale nie wiem, czy chcę te niebieskie bardziej. Chyba te, tak mi się wydaje. Po zakupieniu pamiątek i krótkiej przejażdżce docieramy do kolejnej atrakcji Golden Circle, wodospadu Gullfoss.
Wodospad składa się z 2 kaskad mierzących po 11 i 21 metrów. W każdej sekundzie przypływa przez niego 110 metrów sześciennych wody. Po wodospadzie wskoczyliśmy się rozgrzać, pijąc gorącą czekoladę i ruszyliśmy przed siebie, opuszczając Golden Circle. A przed nami interior. Islandia ma dobrze rozwiniętą sieć dróg, ale dotarcie do jej najbardziej dzikich zakątków oznacza jedno – przejazd drogami F. To drogi górskie przeznaczone wyłącznie dla samochodów terenowych, otwarte jedynie w okresie letnim. Często pozbawione mostów, prowadzą przez koryta rzek i oferują dostęp do jednych z najbardziej dzikich i malowniczych zakątków Islandii. Są miejscami bardzo nierówne, tworząc przez dziesiątki kilometrów tak zwaną tarkę, mocno ograniczając naszą prędkość. Jeśli planujecie przejeżdżać tędy, koniecznie zabierzcie mapy offline i wcześniej sprawdźcie przebieg drogi, ponieważ w wielu miejscach nie ma zasięgu, co może uniemożliwić nawet wezwanie pomocy. Jesteś jeszcze raz w stanie tam podejść? Ja ostatni raz. Ale to muszę założyć kurde. Nie, bo w tym t-shircie przy 10 stopniach to jest dramat, nie? Podziwiając surowy krajobraz pełen rozrzuconych głazów i lodowcowych rzek, docieramy do wulkanicznego masywu Kerlingarfjöll, a konkretniej do obszaru geotermalnego Hveragerði. Para unosząca się z pól geotermalnych i błotnych kałuż, otoczonych stromymi zboczami gór i ośnieżonymi szczytami, tworzy niesamowity, surrealistyczny, surowy krajobraz. Na jasnych, reolitowych stokach gór znajdują się fumarole. Tutaj ich aktywność jest największa na całej Islandii, a unosząca się para przesiąknięta jest zapachem siarki. No, warun jest ciężki. Pogoda na Islandii bywa niezwykle zmienna. Jak mawiają miejscowi, jeśli nie podoba Ci się pogoda, poczekaj 15 minut. I rzeczywiście momentami zmieniała się błyskawicznie. Jednak już pierwszego dnia, sprawdzając prognozę, wiedzieliśmy, że nie będzie sucho. Deszcz zapowiadał się na dobre. Mimo 5 warstw odzieży, warunki były ekstremalne. Buty, kurtki i rękawiczki szybko przemokły, a lodowaty wiatr i deszcz mocno dały nam się we znaki. Jednak pomimo trudności, warto było to przeżyć. Stopy mi pływają w butach i nie pójdę dalej. Na powrocie deszcz ustąpił, a na niebie pojawiło się słońce. Nazajutrz, po dosuszeniu naszej odzieży, wyjechaliśmy na kolejną atrakcję Golden Circle. Przejeżdżając przez czerwoną ziemię małego systemu wulkanicznego Grimsnes, docieramy do krateru Kerit. Nieopodal zahaczyliśmy też o działającą kopalnię Skori. Po krótkiej wizycie w Selfoss, gdzie można zjeść słynne islandzkie hot dogi, wyruszamy ponownie w interior. To jest takie agresywne. Wśród islandzkich pustkowi i pól lawowych zatrzymujemy się, by podejść do krawędzi przepaści i zobaczyć coś niezwykle pięknego.
Kierując się na południe, dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych miejsc w interiorze – Landmannalaugar. Jak ten Duster tam przejedzie, to... Widok Daci Duster wśród prawdziwych terenówek pokonujących koryto rzeki był imponujący. O kurde. Gdy dojechaliśmy do Landmannalaugar, otoczyły nas tęczowe góry rezerwatu Fjatlabak, mieniące się kolorami rhyolitu. Zaraz obok schroniska widzieliśmy gorące źródło, gdzie turyści zanurzali się w ciepłej wodzie, podczas gdy wokół rozciągają się kolorowe górskie zbocza. Wiedząc, ile mamy czasu do zachodu słońca, niezwłocznie wyruszamy na szlak prowadzący na szczyt aktywnego wulkanu i utworzone przez niego pole lawy. To jest. Każdy krok przybliżał nas do wulkanicznego islandzkiego świata pełnego kolorów. Widzimy tu intensywną zieleń mchów, czarne i niebieskie odcienie z lawy i popiołów, a także czerwone akcenty żelaza w ziemi. Przeszliśmy przez pole zastygłej lawy, a unoszące się wokół nas wyziewy wulkaniczne i zapach siarki kierowały nas na szczyt zwany falą siarkową. W końcu docieramy na szczyt Brennisteinsalda, skąd widok rozciąga się na całą dolinę. Mieszankę surowej, pierwotnej przyrody, w której gorąca ziemia miesza się z chłodnymi lodowcowymi rzekami. Słońce już zaszło, a my kierowaliśmy się czym prędzej do auta. Wyjeżdżając z Landmannalaugar około 22:00, ruszyliśmy w głąb kompletnej ciemności, gdzie każdy skrawek światła pochodził tylko od naszych reflektorów z samochodu. Chcąc jak najszybciej wrócić do miejsca noclegu, zamiast sprawdzonej wcześniej drogi F208, postanowiliśmy skrócić trasę wybierając F225. Jak się później okazało, była to decyzja, która przyniosła więcej emocji niż planowaliśmy. W połowie drogi natrafiliśmy na przejazd przez rzekę. Na nasze szczęście woda sięgała jedynie do kolan, co pozwoliło zachować spokój, choć nie do końca. Przy okazji natknąłem się na 2 tablice rejestracyjne leżące na dnie. Jeśli nie chcecie dodatkowych przygód i wolicie oszczędzić czas oraz nerwy, wybierzcie trasę F208 na północ. Nie dość, że krótszy jest odcinek drogi nieutwardzonej, to unikniecie takich niespodzianek. Po 3,5 godzinach jazdy, wyczerpani, dotarliśmy do hostelu. Byliśmy zmęczeni, ale jednocześnie mieliśmy poczucie, że pokonaliśmy coś więcej niż tylko kolejną drogę na mapie. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia wodospadów, a tych nie brakowało. Na początek Seljalandsfoss, wyjątkowy wodospad, który można obejrzeć od tyłu, dosłownie wchodząc za kurtynę wody. Zaraz obok, ukryty w szczelinie skalnej, znajdował się mniej znany, ale równie zachwycający Gljúrabúi.
zatrzymując się długo, ruszyliśmy w stronę Noordhúsagil, gdzie przez Malabuczy wąwóz dotarliśmy do Noordhúsafoss, kolejnego wśród islandzkich wodospadów. Następnie odwiedziliśmy monumentalny Skogafoss, jeden z najsłynniejszych wodospadów Islandii. Jego spadająca z 60 metrów woda tworzy gęstą mgiełkę, w której bardzo często pojawia się tęcza. Po wodospadach przyszedł czas na zmianę krajobrazu. Udaliśmy się na Sóleymajökull, gdzie mogliśmy podziwiać potęgę lodowca. Następnie skierowaliśmy się w stronę legendarnego wraku samolotu na plaży Sóleyma Sandur, który awaryjnie lądował na czarnej pustyni piasku wulkanicznego w 1973 roku. Obecnie dojście do wraku to około 45-minutowa wędrówka przez czarną pustynię. Brak punktów orientacyjnych sprawia, że trasa może wydawać się surrealistyczna i monotonna, co tylko potęguje wrażenie odizolowania. Wrak był częściowo rozebrany, wiele elementów zabrano na części zamienne lub złom. Jednak kadłub pozostał na miejscu, a jego surowy postapokaliptyczny wygląd idealnie wpisuje się w krajobraz Sóleyma Sandur. Otoczenie czarnej plaży wulkanicznej dodaje mu tajemniczości i sprawia, że miejsce wygląda, jakby wylądował na innej planecie. Za 600 metrów skręć w prawo. Dzień zakończyliśmy w Dyrhólaey, punkcie widokowym, z którego roztaczał się spektakularny widok na słynną czarną plażę Reynisfjara oraz skaliste wybrzeże, z którego obserwowaliśmy latające maskonury. Take me out, I wanna see big, big lights, they shine on me. I wanna lay my head and feel the beat. That's my way. That's my way. Następnie udaliśmy się do miasteczka Vík, gdzie mieliśmy okazję przymierzyć kultowe islandzkie swetry z wełny zwane lopapesho. Po tej ostatniej atrakcji wyruszyliśmy prosto do naszego noclegu, zamykając pełen przygód i niezapomnianych widoków dzień. Po śniadaniu ruszyliśmy na spacer po czarnej plaży, gdzie potężne fale i bazaltowe kolumny przyciągają zarówno turystów, jak i twórców gry o tron. Gdzie? Dzięki, że byliście z nami na tej trasie po południu Islandii. To dopiero początek. W kolejnym odcinku ruszamy dalej odkrywać jeszcze bardziej niesamowite miejsca. Jeśli Wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, które miejsce zrobiło na Was największe wrażenie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!